Państwu. Postanowiłam przygotować kilka wideo poradników, jak zacząć malować kredkami Faber-Castell. To może być malowanie nie tylko na kalce pergaminowej, a zresztą te porady mogą dotyczyć nie tylko kredek Faber-Castell, ale każdych innych. Dziś jednak o kredkach Faber-Castell Polychromos. Kredki Faber-Castell Polychromos to kredki artystyczne i są dosyć drogie. Nie są to najdroższe kredki, ale jednak są drogie i szkoda używać ich do zwykłych kolorowanek. Tak się prezentują w całości. Jest to pełny zestaw 120 kredek. Moje pudełko jest jednak puste. Już od dość dawna przechowuję moje kredki w inny sposób, ale o tym opowiem innym razem. Przy okazji powiem też, że to nie jest kurs rysowania. Jeżeli ktoś chce się nauczyć dobrze rysować, to musi zacząć od podstaw. Najlepiej kupić sobie jakiś dobry podręcznik do rysunku, na przykład taki, albo zapisać się na jakiś kurs. Ja tutaj pokażę, jak za pomocą kredek malować ze zdjęć w miarę realistyczne obrazki na naszych kartkach. Więc jak zaczynać? Wiele osób kupuje sobie albo dostaje w prezencie drogie kredki i nie wie, co tak naprawdę może z nimi zrobić. Podstawową sprawą jest, aby zapoznać się ze swoimi kredkami i poznać ich wszystkie możliwości. Jak to zrobić? Na początek zróbmy sobie wykres kolorów. Zapytacie, po co mi to? Przecież przy niektórych kredkach jest taki wykres kolorów, albo można wydrukować sobie taki wykres z internetu. No jednak nie, to nie o to chodzi. Taki wykres, tabelę kolorów trzeba zrobić samodzielnie, bo tylko wtedy poznamy swoje kredki i ich możliwości. Szczególnie dotyczy to osób początkujących. Jak zrobić taką tabelę? Nie musimy tego robić na kalce pergaminowej. Ja zrobiłam sobie taki wykres w takim małym szkicowniku. Podzieliłam sobie kartki na takie tabelki. W pierwszej rubryce mam numer kredki i nazwę koloru. Drugą część podzieliłam na pół. Najpierw malowałam kredkami od najjaśniejszego do najciemniejszego odcienia danej kredki. A kolejną rubrykę pomalowałam średnią wartością danego koloru i podzieliłam na 3 rubryki. Pierwszą blendowałam przy pomocy blendera Derwent, drugą przy pomocy białej kredki, a trzecią przy pomocy solwentu, czyli rozpuszczalnika. Oczywiście nie musicie robić tego dokładnie tak jak ja. Tutaj są przykłady takich wykresów, które znalazłam w sieci. Tu nie ma blendowania, a tylko kolory od najjaśniejszego do najciemniejszego odcienia. Więc możecie zrobić to w ten sposób. Ale ważne jest, żeby podpisać każdy kolor nazwą i numerem. Numer kredki bardzo ułatwi nam odnalezienie odpowiedniej kredki i utrzymanie porządku w naszych kredkach. Ja jednak zalecam wykonanie blendowania przynajmniej za pomocą blendera. Blender to kredka bezbarwna, czyli bez pigmentu. Najbardziej popularny jest blender Derwent. Teraz pokażę, jak to wykonać. Możemy podzielić sobie kartkę na rubryki. Tyle rubryk, ile mamy kredek. Tutaj wzięłam kilka przypadkowych kolorów. I zaczynamy malowanie.
Najlepszy efekt uzyskamy nakładając kolor za pomocą kresek malowanych bardzo blisko siebie. Na początku malujemy bardzo delikatnie. Nie przyciskamy kredki. Później dociskamy kredkę coraz bardziej, aż do uzyskania najciemniejszego odcienia. Jeżeli wolisz, maluj od najciemniejszego do najjaśniejszego odcienia. Czasem tak jest łatwiej. Można też uzyskać ten efekt, nakładając kolejne warstwy. I tak po kolei malujemy wszystkimi kredkami z naszego zestawu. Wiem, że to zajmie dużo czasu, szczególnie jeśli ktoś ma duży zestaw kredek. Ale jest to najlepszy sposób na zapoznanie się z nimi i poznaniu ich możliwości. Zobaczycie, że nie wszystkimi kredkami maluje się tak samo. Jedne kredki są miękkie, a inne trochę twardsze. Jedną kredką łatwiej nakładać kolor, a inną trochę trudniej. Twardość czy też miękkość kredki zależy od pigmentu, który był użyty do produkcji danego koloru. Więc nawet w najlepszych i najdroższych zestawach kredek są widoczne różnice. Nie jest to więc strata czasu ani marnowanie kredek.
poza tym jest to świetne ćwiczenie dla początkujących do nakładania kolorów. Ja tu nie podpisałam od razu moich kolorów, ale jest ich tylko kilka, więc nie ma problemu. Ale kiedy Wy będziecie robić swoją tabelkę, podpisujcie kolory od razu, żeby uniknąć pomyłek. Szczególnie jeżeli macie duży zestaw, gdzie jest po kilka odcieni danego koloru. I jeszcze proponuję zblendować wszystkie kolory tak gdzieś do połowy wysokości. Będziecie mogli zobaczyć, jak dana kredka wygląda po blendowaniu. Już teraz można zauważyć ciekawą rzecz. Czy to już zauważyliście?
okazuje się, że te obszary, gdzie było mniej nałożonego koloru, po zblendowaniu są trochę ciemniejsze, bardziej intensywne. Natomiast przy niektórych kredkach te obszary, gdzie było więcej nałożonego koloru, są jakby trochę jaśniejsze. Jest to ciekawa obserwacja, która bardzo może się przydać przy malowaniu. A więc do dzieła. Kiedy już poznamy wszystkie nasze kredki, możemy zacząć łączyć kolory razem. W naturze tak już jest, że kolory albo odcinają się ostro od siebie, albo przenikają się wzajemnie i przechodzą jeden w drugi. Możemy zaobserwować to zarówno na roślinach, jak i na zwierzętach. Tu mamy przykłady, gdzie kolory ostro odcinają się od siebie, a tutaj kolory przenikają się wzajemnie. Taki efekt odcięcia kolorów jest łatwo uzyskać, ale jak uzyskać ten efekt przenikania kolorów? To też nie jest trudne, ale wymaga trochę ćwiczeń. Wybierzcie kilka różnych kolorów z waszego zestawu i zacznijcie ćwiczyć przejścia z jednego koloru w drugi. Ja używam tu tych samych kolorów co do tabeli kolorów. Do ćwiczeń możemy wybrać kolory zbliżone do siebie, ale możemy też wybrać kolory zupełnie przeciwne. Natura często bywa nieobliczalna i potrafi zaskakiwać nas kolorystyką kwiatów, ptaków, motyli i innych zwierząt, więc warto trochę poćwiczyć. Takie ćwiczenia możemy robić na zwykłym papierze rysunkowym. Nie musimy tego ćwiczyć na kartce pergaminowej. Następnie zblendujcie te połączenia za pomocą blendera. Musicie pamiętać o tym, żeby blender zawsze potem oczyścić ze zbierającego się na nim pigmentu. Chodzi o to, żeby nie przenieść innego pigmentu na ten fragment, który właśnie blendujecie.
Potem możecie nakładać kolejne warstwy, żeby uzyskać pożądany efekt. Pamiętajcie o tym, żeby nie przyciskać zbyt mocno kredki. Kolory można nanosić, nakładając kolejne lekkie warstwy. Dociskajcie kredki tylko dla ostatecznego wykończenia rysunku, jeżeli jest to konieczne. Tu jeszcze możecie zauważyć, że nie wszystkie kredki łączą się jednakowo łatwo. Nie musicie tak łączyć wszystkich kolorów ze sobą, ale sami się przekonacie, że po każdym takim ćwiczeniu wychodzi Wam to coraz lepiej.
Tutaj zrobiłam te przenikania na dość intensywnych kolorach, ale warto też zrobić kilka takich przykładów przy bardzo lekkiej warstwie koloru, więc malujcie dość lekko, bez przyciskania kredek. I znowu kolory zbliżone do siebie. A także kolory zupełnie przeciwstawne. Potem blendujemy i lekko poprawiamy drugą warstwę, aby uzyskać odpowiedni efekt. Zapytasz, po co to blendowanie? Ta zblendowana warstwa tworzy nam doskonały podkład, na którym możemy już dorobić różne elementy i drobne szczegóły. Na kalce pergaminowej jest to szczególnie ważne, bo kalka jest przejrzysta.
Poćwiczcie też malowanie jednym kolorem, tworząc jednolitą, ale niezbyt intensywną warstwę. To się bardzo przyda. I jeszcze na koniec ćwiczenie cieniowania jednym kolorem od najjaśniejszego do najciemniejszego albo odwrotnie, ale tym razem w pionie.
Jest to trudniejsze i wymaga więcej czasu i ćwiczeń, ale kiedy osiągniemy oczekiwany efekt, to satysfakcja jest większa. Malowanie kredkami wymaga czasu i cierpliwości. Generalnie działa też relaksująco, ale nie jest odpowiednie dla ludzi niecierpliwych. Jak widać, cieniowanie w ten sposób jest znacznie szybsze, ale jednak takie cieniowanie nie zawsze jest możliwe, więc warto poćwiczyć. Poprzednio bardzo rozciągnęłam docieniowanie w pionie, a teraz postaram się to zrobić na znacznie mniejszej wysokości.
Jak widać, da się. A więc kredki do ręki i ćwiczymy. Pamiętajcie, że nawet najlepsze i najdroższe kredki nic nam same nie namalują. Na dzisiaj to wszystko. Życzę przyjemnych ćwiczeń i do zobaczenia na następnym wideo.